Ateny. Kiedyś duchowe i kulturalne centrum naszego świata. Niemal 400 lat panowania osmańskiego i trudna współczesna historia bardzo to zmieniło. Czego można spodziewać się po stolicy Grecji dzisiaj? Zapraszamy na film Dobrze nam razem trip, a w nim gdzie można się kąpać, będąc w Atenach, gdzie udać się na olśniewający zachód słońca, a gdzie na greckie słodycze, gdzie odpocząć i gdzie dobrze się bawić. Czy rzeczywiście współczesne miasto jest boleśnie brzydkie? Dlaczego w Atenach są dwie starożytne agory? Jak podzielił miasto cesarz Hadrian? O czym decydowano na Areopagu? I czy można jeszcze znaleźć w Atenach jakąś duchowość? Zapraszamy! Pierwszy raz jesteśmy w Grecji. Mijamy wzgórza Chemetos i lądujemy. W drodze na metro do Aten i po bilety ludzie w mnóstwie języków zapewniają nas o tym, jak będzie fajnie. Przystanek pierwszy, kawa. Dostaliśmy na przywitanie tradycyjną wodę z cukrem. Za chwilę skosztujemy, zobaczymy, czy to dobre jest. A jakie wrażenia? No taki ulepek. Zostawiliśmy rzeczy w hotelu i autobusem jedziemy do portu Pireus. To 8 km od centrum. Na promenadzie wzdłuż nabrzeża portu jachtowego Zatoki Psalimani trafiamy na rodzaj targu z jedzeniem. Można tutaj kupić greckie miody, oliwę i oczywiście słodycze. Dzięki trzem naturalnym zatokom Pireus był najważniejszym portem Aten w starożytności. Spalony przez Spartan podczas wojen peloponeskich, był odbudowywany i niszczony jeszcze wiele razy przez Rzymian, Gotów, Turków. Obecnie w Zatoce Kantaros znajduje się największy na Morzu Śródziemnym port przeładunkowy dla kontenerowców. Zarządzany jest przez Chińczyków. Widok w stronę jachtów i morza jest zdecydowanie lepszy niż w stronę miasta. Ateny mają niechlubną opinię najbrzydszej stolicy Europy. Naprawdę jak się popatrzy, to czasami są ładne rzeczy, ale zobaczcie do góry, czym wyżej, to budynek jest po prostu brzydszy. Ale nie przyjechaliśmy do Aten dla współczesnej architektury. Po południowej stronie portu znaleźliśmy małą, kamienistą plażę. Nie jest szczególnie piękna, ale jest słonko i woda, więc rozpoczęliśmy sezon kąpielowy. Tak nam się spodobało, że nic nie nagraliśmy, więc musicie nam wierzyć na słowo. Zatoka Sarońska w maju to naprawdę dobry pomysł na kąpiel. Zgłodniliśmy. A na co pani tu tak czeka? Na kempap, tak to jest napisane. To jest taki, no nie jest to restauracja, taki street food. I suwlaki to tutaj się nazywa właśnie grill. No i dostaliśmy. Idziemy sobie gdzieś i będziemy jeść. Wśród nieciekawej zabudowy charakterystyczne cerkwie. Grecki kościół prawosławny od XIX wieku jest autokefalią. Jego zwierzchnikiem jest arcybiskup Aten.
Współczesny Pireus jest również portem turystycznym. Odpływają stąd wycieczkowce oraz promy do większości śródziemnomorskich portów oraz na greckie wyspy. Wracamy metrem i wysiadamy przy placu Syntagma. To główny plac miasta, na nim samym i po bliskich ulicach znajdują się liczne sklepy i jeszcze bardziej interesujące nas cukiernie. Słodycze w Grecji są... Chyba nie ma słowa na to jak dobre. Są przepyszne I ultra słodkie. i słodkie tak jak powinny być słodycze słodkie. No, czyli ultra słodkie. Są słodycze. Tuż obok dzielnice Plaka i Psiri, turystyczno-handlowo-imprezowe centrum Aten. Jasno widzimy, że współczesne Ateny to zdecydowanie bardziej sklepy, restauracje i kawiarnie niż świątynie i filozofowie. Czasy się zmieniają. Nad Plaką maleńka Anafiotika, XIX-wieczna kolonia robotników sprowadzonych do budowy pałacu króla Ottona I i w ogóle rozbudowy Aten, które właśnie stawały się stolicą państwa, odzyskującego niepodległość po 4 wiekach osmańskiego panowania. Robotnicy przybyli tutaj z wysepki Anafis Cyklat, stąd nazwa dzielnicy, i zbudowali swoje domki na wzór tych, które mieli u siebie. Obecnie dzielnica jest ich pozostałością, bo dużą część wyburzono podczas prac archeologicznych na pobliskim Akropolu. Drobne domki, schodki, wąziutkie uliczki tworzą bajkowy klimat, ale jednocześnie powodują, że trudno tu żyć. Nasz zabytkowy dzień zaczynamy od Akropolu. Przyszliśmy jako jedni z pierwszych. Podobno później, nawet poza sezonem, są tutaj tłumy. Zobaczymy. Na razie jest nieźle. Jesteśmy przy Teatrze Dionizosa. To jest pierwsza budowla, ruiny, jak się wchodzi na Akropol. I to jest teatr, który przez całą starożytność był bardzo ważnym miejscem. Taki kształt ostateczny mu nadał Likurg, uczeń Platona, więc to taka historia, że coś niesamowitego. Aeschylos, Sofokles, Eurypides, to oni tu właśnie wystawiali swoje sztuki. I to jest takie ciekawe być w miejscu, gdzieś te kamienie, niektóre jeszcze pewnie pamiętają te słowa, które się tutaj gdzieś działy. Deptamy po historii. Tutaj była świątynia Asklepiosa. Kiedy my myślimy o świątyniach, to mamy w głowie kościół. Tymczasem zwłaszcza te świątynie Asklepiosa to było tak naprawdę z naszego punktu widzenia coś pomiędzy świątynią, szpitalem, bo tutaj leczono ludzi, i spa, miejscem, czy fizjoterapią, czymś takim. Miejscem, gdzie w ten sposób temu Bogu akurat się też oddawało cześć, dbając o zdrowie ludzi. Rzymianie nazwali Asklepiosa Esculapem i pod tym imieniem trochę lepiej go kojarzymy. Świątynia, która trochę jest przychodnią, nagle zaczyna mieć sens. Patrzymy jeszcze z góry na Odeon Heroda Attyka, który w czasach swojej świetności mieścił 5000 widzów, a jego dach był perłą ówczesnej architektury. Dachu od bardzo dawna nie ma, więc widzimy przygotowania do trwającego całe lato festiwalu ateńskiego i idziemy dalej. Akropol, dosłownie Akropolis, czyli najwyższe miasto, początkowo był rodzajem cytadeli z pałacami, świątyniami i takie akropole znajdowały się w wielu greckich miastach.
Z czasem znikła ich funkcja mieszkalna i stawały się miejscem reprezentacji i kultu. Ateński, początkowo nawet nie nazywany Akropolem, lecz Kekropią, od pierwszego króla Aten, człowieka węża, Kekropsa, dopiero w VI wieku przed naszą erą stał się głównym miejscem kultu Ateny. Stało się to wskutek pojedynku bogów o rozwijające się miasto. Stanęli do niego Atena z oliwkowym drzewkiem i Posejdon, który miał w darze dla mieszkańców źródło. Dar Ateny uznano za cenniejszy i miasto zostało poświęcone bogini, a jego mieszkańcy zostali Ateńczykami. I bardzo długo zmagali się z brakiem wody. Już w starożytności podobno były tu kary za jej nadmierne zużycie. Mijając zachodnią część wzgórza, wchodzimy przez nigdy nieukończone propyleje na Partenon. Jest on w zasadzie rekonstrukcją, bo został wysadzony w powietrze podczas wojny turecko-weneckiej w XVII wieku. Turcy urządzili w nim magazyn amunicji, a Wenecjanom udało się weń trafić. To tutaj stał posąg Ateny wzniesiony przez Fidiasza w V wieku przed naszą erą. Mierzący 12 metrów wysokości, złoty monument był przy odpowiedniej pogodzie widoczny ze statków wpływających do portu w Pireus, a ponad tona złotych płytek, którymi był pokryty, stanowiła skarbiec miasta. Na północ od Partenonu, w miejscu tragicznej śmierci Egeusza, stoi budynek Erechteionu z kriatydami, które są trochę symbolem całego Akropolu. Widnieją na niemal wszystkich pamiątkach. Od lat 70. XX wieku są to kopie. 5 oryginalnych kriatyd znajduje się w Muzeum Akropolu, a 6 w Muzeum Brytyjskim. Byliśmy tu dość wcześnie, ale kiedy obeszliśmy wzgórze, pojawiły się zapowiadane tłumy. Naprzeciw Propylei znajduje się Areopag, miejsce, w którym Ares był sądzony przez bogów za zabójstwo syna Posejdona. W starożytności miejsce obrad Rady Archontów, polityki, tworzenia i egzekwowania prawa. Rozprawy odbywały się pod gołym niebem, aby sędziowie nie splamili się przebywaniem pod jednym dachem z przestępcami. Prawdopodobnie to tutaj sąd ateński w 399 roku przed naszą erą skazał Sokratesa za lekceważenie bogów, których czci miasto, i demoralizowanie młodzieży. 4 wieki później na Areopagu stanął Paweł z Tarsu. Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga. I codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim. Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? Mówili jedni, a drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag i zapytali, czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz, bo jakieś nowe rzeczy kładziesz nam do głowy. Chcieliśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie bądź na omawianie, bądź na wysłuchiwanie czegoś nowego. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł. Stanowszy w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną Go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się, jesteśmy jak to, co powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył.
po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jeden się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy Cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Obecnie w Atenach zdecydowanie łatwiej spotkać kawiarnię niż świątynię. No, chyba że uznać kawę za bóstwo, a kawiarnię za jej świątynię. Jakby na potwierdzenie tych słów Pomiędzy Akropolem a Agorą znaleźliśmy takie przyjemne miejsce. kierujemy się do rzymskiego forum, które powstało za cesarza Augusta i zostało zniszczone w III wieku przez najazd Herulów lub nieco później przez Wizygotów, a kiedyś było nową agorą. Obecnie dostępna jest jedynie część agory, cała północna pierzeja jest nadal zabudowana tkanką miasta. Jesteśmy w rzymskiej Agorze, w rzymskim forum i no, taki rynek, centrum miasta, centrum życia, handlu, różnych tego typu rzeczy. Zostało zbudowane dlatego, że grecka Agora, która jest po drugiej stronie, była tak zastawiona pomnikami i różnymi rzeczami, że przestała spełniać swoją rolę, więc zrobiono nowy. Tutaj jest wieża wiatrów, jeden z najlepiej zachowanych budynków w Atenach. Wieża wiatrów dlatego, że każda z ośmiokątnych ścian u góry jest ozdobiona no właśnie wiatrem. Boreasz to był wiatr północny, Kaikias północno-wschodni, Apeliotes wschodni, Euros południowo-wschodni, Notos południowy, Lips południowo-zachodni, Zefir to ten co znamy go zachodni i Skirion północno-zachodni. To była wieża meteorologiczna. Zbierano tutaj deszcz, mierzono ile go wpada. Na dole jest taki rodzaj pojemnika, który to mierzył. A u góry był posążek Trytona, który się obracał i pokazywał kierunek wiatru. Tyle zostało po ateńskiej bibliotece. A to już kolejna kawiarnia. Agora grecka, starsza od rzymskiej, powstała u podnóża Akropolu i była po prostu centrum miasta. Były tutaj urzędy, sklepy, świątynie i tutaj odbywały się uroczystości. To jest ciekawe miejsce. Zobacz, że dwóch panów bez głowy pilnuje dość nowoczesnych drzwi. To zabawne jest. Została zniszczona w 86 roku przed naszą erą przez wojska Sulli i ostatecznie zniszczona w 267 roku przez najazd Herulów. To, co widzimy tutaj, Stoa Atallosa, to wynik rekonstrukcji, które rozpoczęto w latach 60. XX wieku. Wtedy to miejska zabudowa w tym miejscu została wyburzona w trakcie prac archeologicznych. Znajduje się w niej Muzeum Agory. Są tutaj ryciny, jak miasto wyglądało w XVIII i na początku XIX wieku. Północna część Agory znajduje się nadal, po prostu pod domami, podobnie jak jest to na Agorze rzymskiej. Tutejsza, pochodząca z X wieku cerkiew świętych apostołów jest najstarszym istniejącym przykładem ateńskiej architektury bizantyjskiej. Jesteśmy na terenie greckiej Agory i z tyłu za mną widać pomnik Konfucjusza i Sokratesa, filozofów. W tym miejscu też Paweł chodził i rozmawiał z ludźmi na temat nowej wiary, nowego odkrycia, zmartwychwstania i jak człowiek długo istnieje, tak mu zawsze była duchowość potrzebna. Odczuwał, gdzieś mamy w sobie coś takiego,
że potrzebujemy duchowości. To jest pytanie teraz, kiedy tutaj stoję, kiedy wiem, jakie to jest miejsce, które było przez wiele lat takim miejscem, gdzie ludzie chodzili, rozmawiali na temat właśnie, kim jest Bóg, co robił, czy bogowie. Czy dzisiaj współczesnemu człowiekowi jest jeszcze potrzebna duchowość? No i to jest dobre pytanie. Jeszcze zegar wodny. Poziom wody odmierzał tu kiedyś czas. Nad Agorą góruje Hefajsteion z V wieku przed naszą erą. 34 kolumny i piękny widok z niewielkiego wzgórza. Biblioteka Hadriana z II wieku naszej ery. Nie tylko biblioteka w naszym rozumieniu, ale raczej centrum kultury. Ogród, teatr i miejsce dyskusji uczonych. Podobnie jak oba fora udostępniona po pracach archeologicznych w latach 60. XX wieku. Biblioteka Hadriana. Kolejna biblioteka, w której już nie ma rękopisów, ani zwojów. W ogóle Nic nie ma. Turyści, kawałek i troszkę kamieni. Ale bardzo ciekawie to wygląda. Wracamy na plakę. Tutaj królują sklepy, turyści i pamiątki. Przypadkowo, a może nawet nie przypadkowo, ale trafiliśmy na tą samą restaurację, tym razem z polecenia i jemy nowe przysmaki. Tutaj jest łuk Hadriana i Hadrian to jest cesarz, który wybudował nową część Aten, ponieważ skończyło mu się miejsce w starej. No i tutaj jest taki napis, prawie że go nie widać. Po jednej stronie jest napis, że Ateny, miasto Tezeusza, a po drugiej stronie jest napis Ateny, miasto Hadriana, a nie Tezeusza. No i to jest łuk, który oddzielał nową część miasta od starej i ta stara właśnie była częścią Tezeusza, a nowa Hadriana. I tu kawałek dalej mamy też świątynię Zeusa, z której pozostało, jeśli się nie mylę, 7 kolumn i w tej chwili jest w remoncie, więc też średni widok. To rzymskie termy, które zostały odkryte, kiedy robiono wentylację do ateńskiego metra. Mówimy o duchowości, której szukamy w Atenach i na pewno dla bardzo wielu ludzi takim symbolem duchowości, poszukiwań duchowych jest nie tyle może kościół czy duchowość wprost, co sport. I za mną jest stadion panateński, który chyba może być świetnym symbolem tych poszukiwań. To jest stadion, w którym odbyły się pierwsze igrzyska nowożytnego świata. Wielu z nas chyba właśnie w sporcie, w zdrowiu, w szukaniu takiego zdrowego trybu życia będzie szukało takich duchowych wartości. Ze stadionu panateńskiego, który został zrekonstruowany dokładnie w miejscu starożytnego, zajmującego naturalne wgłębienie między dwoma wzgórzami Agra i Ardetos, dosłownie przez ulicę idziemy do Ogrodu Narodowego. A te kuleczki na ziemi to wcale nie pogubiły dzieci, tylko leżą sobie pomarańcze, które pospadały z drzew. Park powstał za Pałacem Królewskim, który obecnie jest siedzibą greckiego parlamentu, jako ogrody królowej Amalii, żony Ottona I w latach 30. XIX wieku. W
wcześniej, w starożytności, były tu ogrody Teofrastosa, botanika i filozofa. Bardzo charakterystyczny szpaler palm został posadzony jeszcze w XIX wieku. Ciekawostką jest, że początkowo posadzono tutaj rośliny sprowadzone z Mediolanu, które jednak dość szybko uschły i 2 lata po założeniu ogrodu nasadzono w zasadzie wszystko od początku, ale tym razem były to już rodzime rośliny. Tutaj w Parku Narodowym elementy starożytnych kolumn są wykorzystywane jako krawężniki lub miejsca, które pokazują, że dalej nie wolno wchodzić. W innych krajach byłyby to cenne zabytki. Ogrody zajmują 15 hektarów i jest to świetne miejsce odpoczynku. Park jest tak zaprojektowany, że chociaż jest w samym centrum, w zasadzie nie widać nigdzie żadnych budynków. Kolejnym naszym punktem jest wzgórze Lycabettus. Wchodzimy na nie piechotą, wygodną drogą, trochę jak na kopiec w Krakowie. Podobno góra powstała, kiedy Atena upuściła wapienną skałę, którą niosła na Akropol. Swoją drogą ciekawe, że sama budowała sobie świątynię. Trzeba przyznać, że Ateny mają niesamowite punkty widokowe. I właśnie na takim stoimy. Podziwiając panoramę wraz z mnóstwem osób, to jedno z ulubionych miejsc Ateńczyków na zachód słońca. Uznajemy, że miano najbrzydszej stolicy Europy jest dla Aten krzywdzące, zwłaszcza kiedy wejdzie się nieco wyżej. Schodzimy stromymi ulicami w dół i znowu snujemy się po wieczornych Atenach, chłonąc fantastyczną atmosferę. Otóż są to lucumades, to się tak nazywa. Pączki z białą czekoladą i z kremem pistacjowym i z lodami pistacjowymi. W dzielnicy Psiri odwiedzamy Little Cook. Kawiarnia, a raczej cała kawiarniana uliczka. Zjawiskowo. Podobno dekoracje zmieniają się tutaj tematycznie. My trafiamy na Alicję w Krainie Czarów. Rzeczywiście jest jak w Krainie Czarów. City Break ma swoje prawa. I tak nie zobaczymy wszystkiego, więc decydujemy się dziś na relaks i jedziemy do oddalonego o 25 km od centrum Aten jeziora Voliameni. Metrem i autobusem podróż zajmuje trochę ponad 45 minut, a przystanek jest tuż przy jeziorze. Idziemy wzdłuż kwitnącego żywopłotu. W maju całe Ateny kwitną. To miasto pachnie. Voliahmeni, czyli dosłownie zatopione, jest jeziorem termalnym i temperatura wody zazwyczaj oscyluje tu wokół 22 stopni. To też bardzo ciekawe miejsce. Jakieś 2000 lat temu, podczas trzęsienia ziemi, zawaliło się tu sklepienie podziemnej jaskini. Jego zarys widać do tej pory. Tak młode pochodzenie jeziora tłumaczy fakt, że nie są z nim związane żadne mity, chociaż aż się o to prosi. Zasila je woda morska płynąca podziemnym kanałem oraz źródło słodkowodne, w rezultacie czego woda w jeziorze jest jedynie lekko słonawa. Jezioro jest niewielką częścią podziemnych jaskiń zbadanych na głębokość 3123 metrów. Nikomu jak do tej pory, nawet z użyciem detekcji sonarowej, nie udało się odkryć, co jest dalej. Wiadomo, że jeden z kilkunastu podwodnych tuneli ma długość co najmniej 800 metrów. To prawdopodobnie najdłuższe podwodne tunele na świecie. I co, jak ci się pływa? Super jest. Przepłyną? O, przypływają. O rany i skubią. A! Jak to łaskocze! Zobaczę, ile ja mam. Kąpiąc się w jeziorze, od razu mamy peeling. W Voliahmeni zamieszkują drobne rybki z rodzaju garrarufa, które ochoczo się tym zajmują. No patrz, u mnie coś się dzieje. O, ty masz jeszcze więcej niż ja. Wstęp jest tutaj płatny.
Płaciliśmy 16 euro. W cenie jest leżak, parasol i korzystanie z infrastruktury. Fajną opcją jest opłata całodzienna, więc można wyjść i wrócić po godzinie lub kilku. Wody jeziora mają prozdrowotne właściwości i po kąpieli czujemy się od razu młodsi i pełni sił. W drodze powrotnej idziemy jeszcze na spacer. Mamy trochę czasu, więc idziemy na północ wzdłuż drogi. Mapa prowadzi nas na niewielki półwysyp zarośnięty śródziemnomorską fryganą. Idziemy wśród niewysokich, wytrzymałych roślinek smaganych wiatrem. Trzeba uważać, bo część z nich jest dosyć kolczasta. Podziwiamy błękit wody i pobliski ląd. Niewiele jest na świecie rzeczy równie pięknych, jak takie snucie się. Wracamy w deszczu na obiad w centrum miasta. Dzisiaj suwlaki. To są suwlaki, proszę bardzo, taki jeden suwlak. I tego roz. Ostatnim miejscem, które zwiedzamy w Atenach, jest wzgórze Filopapą. Jest tutaj ciekawa, maleńka świątynia Dimitriosa Loubardiarisa z IX wieku. Niedaleko znajduje się więzienie Sokratesa. Jest to zwyczajowa nazwa miejsca, które było raczej kompleksem mieszkalnym niż więzieniem. Wewnątrz znajdują się piętrowe pomieszczenia i cysterna. Podczas II wojny światowej podobno przechowywano tu część zabytków z Akropolu. Sam Gajusz Juliusz Antioch Epifanes Filopapos, od którego mauzoleum wzgórze wzięło nazwę, był ateńskim archontem. Znaleźliśmy informację, że był księciem, mecenasem, rzymskim senatorem, konsulem, a nawet arcykapłanem, ale to nic pewnego. W każdym razie wzgórze jest przepięknym punktem widokowym, z którego roztacza się fantastyczna panorama miasta i górujący nad nim Akropol. Podziwiając widok, trudno nie poddać się refleksji. Petroniusz pisał, że łatwiej w Atenach spotkać Boga niż człowieka. W IV wieku przed naszą erą Ksenofont nazwał miasto jednym wielkim ołtarzem i wspaniałą ofiarą ku czci bogów. Było miejscem poszukiwania prawdy i dyskusji największych filozofów. Czasem, jak w przypadku Sokratesa, bywały to zmagania śmiertelne. Starożytne świątynie stawały się chrześcijańskimi kościołami, meczetami i znowu kościołami. Dzisiaj są ruinami, zabytkami i muzeami. Nad panoramą miasta nie górują żadne budynki sakralne. Wśród gwaru miasta zdecydowanie nie słychać rozważań duchowych ani filozoficznych. No cóż, wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod słońcem. Ostatnie chwile kończącego się dnia spędzamy napawając się fantastyczną atmosferą współczesnego miasta. Koniec naszej ateńskiej przygody. Wchodzimy jeszcze do cerkwi w niebowzięcia Chrystusa, którą codziennie mijaliśmy w drodze. Okazuje się, że warto. Za chwilę już lotnisko, a teraz ostatni nasz posiłek. Zakupione ciasteczka greckie. I to będzie posiłek, który nas dotrzyma do obiadu, który zjemy w domu.
Po starożytności pozostały muzea pełne artefaktów. Ludzi nie zajmują tutaj filozoficzno-duchowe dylematy. Spędzają raczej czas zwiedzając i rozmawiając przy kawie. Ale jeśli prawdą jest, że współczesny świat może uratować tylko spotkanie, Ateny zdecydowanie znów są na prowadzeniu.